Nie ma na ten temat żadnych oficjalnych wieści, ale pewne rzeczy wskazują na to, że może powstawać druga odsłona Minecraft Dungeons. Mamy tutaj stronkę Greenhouse i to jest stronka, którą Mojang wykorzystuje do rekrutowania ludzi do swojej ekipy. Mamy tutaj Minecraft i Minecraft Dungeons. No i tutaj poniżej mamy różne oferty pracy, przeleciałem przez wszystkie i 3 są na stanowisko do ekipy dungeonsowej. Mojang szuka tech leada, żeby zmierzył się z wyzwaniami implementacji rzeczy w świecie Minecraft Dungeons, jakby nie w samych dungeonsach, tylko w świecie. I właśnie to, że sprecyzowali, że to jest Minecraft Dungeons, to jest trochę podejrzane, bo jakby Minecraft i Minecraft Dungeons to jest tak jakby ten sam świat, tak? Więc skoro napisali, że to jest świat Minecraft Dungeons, to znaczy, że to jest coś stricte związane z tą grą. Tylko, no oczywiście Dungeonsy już nie są rozwijane od 8 miesięcy, czy nawet 10, kurde 10, nie już 11, Jezu Chryste. Także to musi być coś nowego. Tutaj mamy takie 3 prace, jest Gameplay Tech Lead, czyli jakby no wódz programistów, starszy inżynier gameplayowy, no i menedżer jakby inżynierii, czyli też związane z programowaniem. Tak w skrócie, nie będę tego tłumaczył. Piszę tutaj, że drużyna składa się z ponad 50 osób, przy czym jak było Q&A z twórcami 1,5 roku po premierze, to mówili, że jest ich około 30. It is very different to develop something while you're like 30 people, working from home and trying things out. Czyli najwidoczniej od tamtego czasu ta ekipa się zwiększyła. Ogólnie te ogłoszenia wyszły tutaj jakiś czas. Nie jestem pewien jak długi czas to ogłoszenie, albo chyba to, że Senior C++ Gameplay Engineer tu wisiało chyba 4 miesiące temu, to trzecie nie wiem, a to pierwsze jest chyba jakieś świeże, nie jestem pewien, nie patrzyłem tutaj zbytnio, no ale to tu dalej wisi, także skoro to dalej wisi, dalej można zaaplikować o tą pracę, to znaczy, że dalej kogoś szukają, a myślę, że Mojang raczej by zaktualizował informacje na temat 50 plus osób w ofercie o pracę. W ogłoszeniu, w którym napisali, że kończą rozwój gry, napisali też, że ekipa przenosi się do innych projektów w świecie Minecrafta, także to mogłoby się tu pokrywać z tym, że powstawałoby Minecraft Dungeons 2 z jakąś większą ekipą. Jest jeszcze jedna sprawa. Chwalili się, że sprzedali 25 milionów kopii, aczkolwiek wydaje mi się, że może to być troszkę oszukane. Oni robili takie ogłoszenia, jak sprzedali 10, 15 i 25 milionów kopii. Ja sobie robiłem takie statystyki. Policzyłem jakby zaangażowanie w internecie, czyli wyszukanie na YouTubie i w Google'ach, bo wiecie, jakby jak jest każdy gracz, to on googluje jakieś itemy, wyszukuje na YouTubie jakieś poradniki, szczególnie właśnie przy tej grze. Także każdy gracz generuje zasięgi. Co prawda zarówno nowy, jak i stary, także przy takim samym zainteresowaniu przepływ graczy powinien być minimalnie coraz mniejszy. I ogólnie do tych 15 milionów wyszły mi bardzo czytelne wyniki, natomiast od 15 do 25 już się okazuje, że przy takim samym zainteresowaniu gra zdobywałaby 3 razy więcej graczy. Skąd? No tak z czapy. Tak o. Jest jeszcze coś takiego, że jak jest jakiś news, na przykład, że wychodzi nowe DLC, to generuje większe zasięgi niż generuje nowych graczy, bo wiecie, jakby po pierwsze reklamowanie, a po drugie poruszenie wśród starych graczy. Ale nawet jakby zainteresowanie było cały czas takie same, to dalej byłoby to trochę podejrzane. W okresie o połowę dłuższym gra zdobyła 2 razy więcej graczy, nie robiąc absolutnie nic. No to jest trochę według mnie oszukane. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę nie mamy tych 25 milionów, tylko 20, ale to już będę w innym w ogóle osobnym odcinku tłumaczył, bo to jest dużo tłumaczenia z tego. I dlaczego mieliby to robić? Dlaczego mieliby tak nas oszukiwać? No oczywiście, żeby się chwalić, ale myślę, że raczej nie chwalą się, żeby podbić sprzedaż tej gry, bo jakby chcieli to zrobić, to by jakby trochę częściej chwalili się takimi fajnymi statystykami, a nie dopiero na koniec rozwoju. Bardziej tu chodzi o jakąś nową produkcję, że wiecie, zrobiliśmy super, świetną, udaną grę, to teraz kupcie przedpremierowo drugą część. Też się wiele osób zastanawiało i oburzało, dlaczego twórcy zostawili jedynkę w takim, jakby powiedzmy, trochę niedokończonym stanie. Nie ma nic za bardzo co w endgame'ie robić. Balans enchantów, zbrojek, broń dystansowych, artefaktów po prostu leży. Jedyne co zbalansowali to bronie wręcz. W grze jest jeszcze tyle do zrobienia przez twórców, a oni ją zostawili. Dlaczego? No może właśnie dlatego, żeby był taki kontrast między jedynką a dwójką. Jeżeli dwójka wyjdzie i będzie super, to może oni właśnie chcą, żeby wszyscy przerzucili się z jedynki na dwójkę. I czy to jest dobra sprawa, jeżeli rzeczywiście taka dwójka powstaje? No, jakby z perspektywy graczy, wolałbym jednak, żeby tą jedynkę jeszcze dokończyli, jeszcze żeby rok nad nią popracowali, a dopiero potem zajęli się dwójką. Natomiast z perspektywy biznesowej, dla Mojangu, myślę, że to byłby najważniejszy moment w historii spin-offów.
Wiecie, mamy najlepszy spin-off Minecrafta i teraz wychodzi druga część. Jedynkę zostawili w stanie niedokończonym, żeby zająć się dwójką i teraz ta dwójka musi być super. Jeżeli rzeczywiście będzie super, to rzeczywiście może przyciągnąć graczy z jedynki na dwójkę, mogą na tym bardzo dużo zarobić. Jeżeli nie wyjdzie, no cóż. Gracze pokładaliby w tej grze bardzo spore nadzieje, jakby już ogólnie reputacja spin-offów jest dosyć mocno zdruzgotana i od tej gry właśnie by zależało, czy się naprawi, czy jeszcze bardziej rozwali. Ogólnie Dungeonsy na premierę też były dosyć niezłym syfem, jeszcze większym niż Legendsy, ale większość już o tym zapomniała. Czasami jak kłócę się z ludźmi, że ej no Dungeons przecież też tak wyglądały na premierę, to oni mi odpowiadają, że nie, że przecież było super i zaczynają mi wymieniać rzeczy, których na premierę wcale nie było. Jak nie wiem, misje codzienne czy The Tower, że o Jezu, Legendsy takie rzeczy nie mają. Także przy Dungeonsach ta taktyka, że najpierw wychodzi syf, a potem to ulepszamy, wyszła. Natomiast tutaj to już by nie wyszło, bo mamy konkurencję, tak jakby konkurencję, no mamy kontrast z jedynką, także jeżeli dwójka byłaby gorsza, to ludzie nie byliby zadowoleni, szczególnie, że jakby porzucili jedynkę dla dwójki. To już po prostu tak by się ludzie wściekli, że ja nie wiem. Też mam taką małą obawę, że jeżeli rzeczywiście Dungeonsy 2 wyjdą, to mogą mocno pójść w monetyzację, bo jakby pierwsza część osiągnęła sukces, więc druga jakby będzie miała też sporo graczy i jakby już Dungeonsy potwierdziły, że ten model zarabiania, że jest sporo DLC i dużo itemów jest zablokowanych za paywallem i tak dalej, to się sprawdza. Sezony i przepustki sezonowe też jako tako w tej grze dają radę. Także obawiam się, że jeżeli wyszłyby te Dungeonsy 2, to oni raczej by wpakowali w to dużo pieniędzy, żeby było to super, ale też właśnie druga strona medalu chcieliby, żeby te pieniądze się zwróciły. I oni by bardzo agresywnie szli z tymi pieniędzmi. Ale podkreślam, nawet nie wiemy, czy cokolwiek powstaje i jest spora szansa, że tak, aczkolwiek jest to tylko moja teoria i wcale tak naprawdę może nic nie powstawać, ale jeżeli powstaje, no to będzie mocne. Albo mocny sukces, albo mocna porażka, tak czy siak będzie mocne. No tak, no wiele rzeczy wskazuje na to, że właśnie rzeczywiście może powstawać druga część, także czekamy, może nie wiem, za rok coś nam powiedzą oficjalnego. No ale tak, w tym odcinku tyle, żeby było do zobaczenia się ma.